i dopiero właśnie ta nasza, moja generacja może z tego profitować, ale to trzeba zrozumieć, że najpierw trzeba dać komuś, żeby rozwinął skrzydła, ten ktoś musi pofrunąć i wtedy dopiero ty, który niby rzekomo wszystko wiesz, dopiero zobaczysz wtedy, co jest możliwe, jeżeli są inne warunki, jeżeli chodzi o biznes. Witamy Was na kolejnym odcinku Dubai Invest. Z tej strony Wojtek, Andrzej? ojciec i syn. Dzisiaj bardzo ciekawy temat dla Was mamy, otoczenie i społeczeństwo, które budujemy właśnie polskich inwestorów, największa grupa inwestorów w Dubaju. I chcemy Wam powiedzieć trochę doświadczenia, które mamy, albo które dostajemy też feedbacki z ludzi, którzy przyjeżdżają na nasze zjazdy 3-dniowe, które robimy. Zresztą pod spodem macie też link, możecie się zarejestrować na kolejny, ale chcemy Wam powiedzieć trochę więcej za kulisami, co się dzieje i co ludzie nam opowiadają o doświadczeniach, prawda? No najważniejsze jest to, że przede wszystkim ludzie, którzy przyjeżdżają, to chcą, żeby też dzieci poznały ten świat, no bo ta generacja moja, no twoja jest różnica, tak? I prawda jest tego typu, jak my spoglądamy, jak wy spoglądacie. Chodzi tylko o to, że rodzice dzisiaj wiedzą tak, że dzieci są wyszkolone, mają perfekty język angielski, tyle, że jak to się mówi niestety, otoczenie biznesowe jest bardzo słabe, jeżeli chodzi o Europę, no bo zastanawiamy się 5 lat o tym, jak zrobić korek, który byłby przyczepiony, a tutaj wszyscy nie mają tego przyczepionego korka, żyją 2 razy lepiej i wszystko wygląda zupełnie inaczej. Czyli chodzi o to, że dzisiaj rodzice, będąc ze przykładów, które mamy, na spotkaniu przyjeżdża ojciec, przyjeżdża syn 15 lat, syn jest zafascynowany, syn pomaga, jak to się mówi, ojcu Mariusza na przykład przy reklamie tego miejsca, no bo sam zobaczył, jak to wygląda, jak wyglądają inwestycje. Dubaj, tak. I chodzi o to, że 15 lat chłopak, który jest zafascynowany tym rejonem, ale musi go zobaczyć, musi dotknąć. I dzięki temu, że ojciec go zabrał na takie spotkanie, no to w zasadzie chłopak ma zupełnie inną wizję. I muszę powiedzieć tak, że bardzo dużo rodziców mamy takich, którzy mówią, ja też bym to chciał, jak to się mówi, córce pokazać. Ja też bym chciała córce pokazać, bo najważniejszą rzeczą jest jednak to, żeby co? Żeby zrobić ruch, podjąć decyzję, pokazać, ale dzieci jak gdyby tak z daleka, niezobowiązująco, jak gdyby w cudzysłowie wciągnąć. Chociaż muszę powiedzieć tak, że to dzieci bardziej nalegają, żeby rodzice zabrali je tutaj do Dubaju, pokazali w zasadzie ten cały świat. Przykład mamy, jak to się mówi, na Drugi przykład na odwrót, że był ojciec, który chciał zainwestować, a powiedział, no nie wiem, ten Dubaj musimy zobaczyć, przylecieć. Powiedzieliśmy, dobra, przyleć, ale przywieź córkę. Córka 28 lat czy 27 lat. Tak. Ambitna, powiedziała, dobra, ja też lecę. Przyleciała i co się okazało? Odwrotna sytuacja. Córka tak się napaliła na Dubaj, że powiedziała, dobra, otwieramy teraz tu oddział spółki, bo to rodzinna firma, firmy tutaj w Dubaju, na wszystkie wschodnie kraje i ona była tym motywatorem, ona była tym motorem tak naprawdę, że dobra, muszę się tu przenieść, już się przeniosła, żyje tu w Dubaju i rozkręca firmy tutaj. Ojciec dalej w Polsce, oczywiście w międzyczasie zainwestował, no bo jak ona zobaczyła potencjał, jaki tutaj jest w tym regionie i jaki tu jest napęd, jaka to jest dynamika tych ludzi też, że chcą robić i chcą tworzyć, powiedziała, dobra, muszę to być. Od razu przeprowadzka, chyba 3 miesiące później, załatwiła sobie mieszkanie, otwierałem firmę i to jest to, co mówię. Jest też w drugą stronę możliwość, jak młoda generacja widzi ten potencjał i mówi, dobra tato, jeszcze mi się uda, ja chcę tu dalej być. No jeżeli chcemy zrobić, jak to się mówi, poważny krok do góry, to prawda jest tego typu, że musimy to zrobić zupełnie w innym otoczeniu i też młodzi ludzie nie mogą być przygniecieni przez tą starszą generację, bo ta starsza generacja zawsze myśli po swojemu i zawsze uważa, że jest tak i tak powinno być, natomiast jeżeli młody idzie, jak to się mówi, zupełnie w inny świat, okazuje się, że korzysta z tego zupełnie inaczej i dopiero właśnie ta nasza, moja generacja może z tego profitować, ale to trzeba zrozumieć, że najpierw trzeba dać komuś, żeby rozwinął skrzydła, ten ktoś musi pofrunąć i wtedy dopiero ty, który niby rzekomo wszystko wiesz, dopiero zobaczysz wtedy, co jest możliwe, jeżeli są inne warunki, jeżeli chodzi o biznes. Kolejny przykład to jest matka, która przejeżdża, jak to się mówi tak, do Tajlandii i mówi tak, muszę się zatrzymać w Dubaju, bo ja bym chciała, moja córka jest wykształcona, moja córka musi wylądować jednego dnia w Dubaju. Panie Andrzeju, ja chciałabym pokazać córce. Przyjeżdżają rano, godzina w 5:30 rano, cała noc jest, jak to się mówi tego, mamy jeden dzień, musi pan nam to pokazać. W międzyczasie kobieta ogląda nieruchomość, kupuje nieruchomość, pokazuje córce, za 3 miesiące wraca, córka idzie tutaj na uniwersytet w Dubaju. Prawda jest tego typu, że musicie wziąć pod uwagę tylko jedną rzecz, że dopiero wtedy, jeżeli te dzieci to zobaczyły, ale córka miała natychmiast błysk w oczach. Od razu powiedziała, ja bym tu chciała być i to właśnie jest ważne, żeby
pomóc, pokazać, dlatego my wprowadziliśmy teraz jedną zasadę, że jeżeli organizujemy ten zjazd inwestorów 3-dniowy w Dubaju, to każdy rodzic, który ma dziecko 15 lat i wyżej, tak, 15 lat zaprasza ze sobą, przywozi je na te spotkanie i to dziecko ma wstęp za free. Po prostu chcemy zrobić trochę więcej dla młodzieży. Chcemy zrobić też raz w roku spotkanie całej młodzieży, naszych klientów, dzieci naszych klientów, żeby oni się mogli spotkać, żeby mogli przede wszystkim nawiązać kontakty ze sobą, bo jak wiecie, jak wiesz doskonale, no to ludzie, którzy kupują tutaj, to są z reguły ludzie, którzy jednak szanują pieniądze, mają pieniądze i mają poukładane wartości. To. I dlatego chcemy zrobić tak, żeby takie jeszcze jedno spotkanie zorganizować w roku dla młodzieży, żeby ich związać, otworzyć im te perspektywy, ponieważ zawsze uważamy tak, że jeżeli coś dostajesz w życiu, to musisz to w pewnym momencie oddać. Jeżeli masz taką szansę i masz taką możliwość, na pewno to jest nasza pełna, 100% deklaracja. Dokładnie, dlatego też my mówimy, że chcemy trochę być inni, to znowu pokazywać. Dlaczego robimy te zjazdy? Zjazdy robimy dlatego, bo my takiego czegoś na początku nie otrzymaliśmy. Nas nikt nie wziął za rękę, powiedział 3 dni, wam teraz dokładnie wszystko wysypię, co przez ostatnie 10 lat się nauczyłem. To my robimy dla naszych inwestorów, ale dlaczego chcemy to robić również dla następnej generacji? Bo te osoby, które już się przeprowadziły do Dubaju i są czy albo na uniwersytecie, albo już otworzyli firmę, żeby tu mieć drugą nogę, oni z doświadczenia mogą tym młodym pokazać, jak to było. Tak. Że to nie jest jakiś wielki film, to nie jest wielka filozofia, tylko co? Go, jest decyzja i trzeba robić, trzeba wdrażać. Tak. I to chcę pokazać, że dla inwestorów mamy, ale też dla następnej generacji, że nie jest to takie ciężkie i jest to dużo łatwiej niż myślisz, jeżeli masz osobę, która już to raz przeszła. Ona Ci opowie dokładnie cały scenariusz, co trzeba zrobić, co nie wolno zrobić, na co trzeba uważać, co powinno się robić. To wszystko, żebyś Ty nie musiał na swoich błędach popełniać to samo. No i najważniejsze jest to, żeby też ta druga strona chciała, bo ja mówię tak, najgorzej jak ciągniesz kogoś. Za włosy. Rodzice chcą ciągnąć, chcą kupić 10 nieruchomości, a te dzieci, jak to się mówi później, puszczają w dym. Jeżeli to jest odwrotna sytuacja, że te dzieci są głodne, Tak. dzieci chcą zobaczyć ten rynek, to jest ta największa przyjemność. I dlatego podajemy rękę również rodzicom, żeby rodzice nauczyli dzieci nie tą rybę na stół, tylko dać tą wędkę tak naprawdę, czyli pokazać tą perspektywę. Mamy ogromny szacunek, tak jak powiedziałem, dla młodych ludzi, bo ja uważam tylko jedną rzecz, że młodzi ludzie, jeżeli dostają nową perspektywę, w nowym miejscu, naprawdę nie są skażeni tymi chorobami, które niestety rodzice posiadają i później jak gdyby to wszystko przechodzi na te dzieci. My to próbujemy, no u nas jest to trochę inaczej, bo my trochę podróżujemy po tym świecie, ale prawda jest tego typu, że te dzieci naprawdę, niektóre są uwięzione i chcą otworzyć skrzydła i dlatego jak to żeśmy widzieli na tych pierwszych przykładach, Tak. powiedzieliśmy ok, to jest nasza decyzja, pomożemy młodym ludziom, chcemy, żeby oni tutaj byli i chcemy, żeby rodzice też mieli tą świadomość, że mają orła w domu, tylko muszą pozwolić Puścić. dokładnie Tak. roztworzyć skrzydła i żeby fruwać. Tak, dlatego też jeżeli chcecie się zapisać na kolejny zjazd, to pod spodem macie link. Jeżeli chcecie wziąć dzieci, to tak jak mówiliśmy, dzieci u nas mają wstęp za free, bo i mamy jedną rzecz, my chcemy Wam pokazać, albo dzieciom pokazać inny świat, inne możliwości, podejście do życia, jak może być łatwiej. O to nam chodzi, bo to jest ten feedback też, co dostaliśmy, co ludzie się już przeprowadzili. Mówię, tych młodych ludzi powiedzieli, że w Polsce, w Europie nie do pomyślenia takie coś, co Tak. tu się w Dubaju dzieje. Wczoraj przecież też była ta rozmowa z tą dziewczyną 25 lat. Ona powiedziała, kurczę, jak teraz wracam do Europy, to oni wszyscy na mnie patrzą, że kurczę, znowu ona wydziwia z Dubaju przyleciała, no bo ona ma wymagania. Dlaczego? No bo tu jest inny serwis i jak potem wracasz znowu do Europy, to mówisz, kurczę, dlaczego? Tego nie ma, to nie funkcjonuje, to nie działa i wszystko, to chcę Wam po prostu pokazać, że da się łatwiej i dlatego zapraszamy na zjazdy, pod spodem jest link, zapisujcie się i widzimy się na pewno na jednym z następnych zjazdów. Z tej strony Wojtek, Andrzej. ojciec i syn.